Witam ponownie. Bardzo się cieszę, że w te kilka tygodni pandemii zdołaliśmy przejść z poziomu 7 na poziom 11. Jest to wielki postęp. Chciałem też na początku powiedzieć, że podobnie jak inny bloger wpinaczkowy, słyszałem głosy i chciałem na nie odpowiedzieć. Głosy były przede wszystkim dwa. Pierwszy mówił o tym, że dlaczego tam ostatnio wisiały za mną dziaby, dlaczego nie powiedziałem o tym, które są najlepsze. No to odpowiadam. To jest blok wspinaczkowy, niesprzętowy. Dużo jest bardzo dobrych dziab. Ważne jest to, żebyście się wspinali ze swoimi konkretnymi, jedynymi ulubionymi dziabami dużo i żebyście się nauczyli ich używać, a nie to, żebyście mieli jakieś tam jedne konkretne, które ja uważam akurat, że są najlepsze. Ze średnimi dziabami z dużymi umiejętnościami zrobicie więcej niż z bardzo dobrymi dziabami ze średnimi umiejętnościami. Drugi głos jest taki, dlaczego w ostatnim filmie było tak mało ćwiczeń, a tak dużo jakichś dziwnych rzeczy. No to odpowiadam, już to kiedyś mówiłem. Te dziwne rzeczy, to tak zwana technika, się bardzo przydają, a ćwiczeń było mało, dlatego że poziom 10 to jest taki poziom, na którym nasze ciało się przystosowuje do tego, żeby wisieć naprawdę długo. I jeżeli byśmy chcieli ominąć ten poziom i od razu zacząć robić trudniejsze ćwiczenia dynamiczne, jest bardzo duża szansa, że sobie coś zrobimy niedobrego z barkami. Chcielibyśmy tego uniknąć, dlatego proponowałem, żeby bardzo dużo wisieć, robić dużo wytrzymałościowych ćwiczeń, których nie przedstawiam dokładnie ile minut i tak dalej, bo no po prostu robić tego jak najwięcej. I dopiero w momencie, kiedy z tą wytrzymałość zdobędziemy, dopiero wtedy zacząć myśleć o bardziej dynamicznych stopniach, takich jak 11, gdzie często trzeba robić ruchy dynamiczne, skakać, robić takie rzeczy, których na dziesiątkowych, dziewiątkowych drogach nie trzeba było robić. Mówiłem tu niezliczoną liczbę razy, ale powiem jeszcze ostatni raz, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Omijanie stopni to jest bardzo, bardzo zły pomysł. W szczególności, jeżeli jesteśmy wspinaczami, którzy startują od zera, ale nawet i w sytuacji, kiedy jesteśmy mocnymi wspinaczami skałkowymi, którzy zaczynają przygodę swoją z dziabami dopiero teraz. Najgorszym z możliwych pomysłów jest ominięcie stopnia 10, bo stopień 10 to jest właśnie ten moment, w którym wyrabiamy sobie stabilizację nadgarstków, przedramion i ramion. I to jest bardzo, bardzo ważne w dalszej karierze wspinaczkowej. Także nie omijamy tego. A zatem, kiedy możemy przystąpić do dalszych ćwiczeń? Wymyśliłem taki prosty test. Nie wiem, na ile on jest skuteczny, ale koncepcja jest taka. Jeżeli zrobicie te dwa proste ćwiczenia, no to możecie dalej kontynuować trening, obejrzeć ten film i się do niego zastosować. Ćwiczenie pierwsze. Przez 2 minuty wisimy sobie na dziabach. Po prostu bierzemy dwie dziabki, stawiamy na czymś, kładziemy i wisimy 2 minuty. Jakkolwiek chcemy, ale nie zmieniając chwytów. Ręce ciągle w tym samym miejscu. Następnie wchodzimy w czwórkę i teraz już możemy sobie zmieniać lewa, prawa, jak chcemy, byle wisieć w czwórkach i dziewiątkach. Kolejne 2 minuty. Następnie wychodzimy z czwórki i nogi kładziemy na czymś pionowym, czyli musimy te nogi trzymać w dachu, ale nie mamy stopni za bardzo. To może być albo po prostu opieramy o sufit, albo mamy sobie jakąś taką poprzeczkę, na przykład o ścianę opieramy, no ale bez żadnych stopni. I tak znowu możemy sobie zmieniać jak chcemy, lewa, prawa, ale musimy trzymać nogi do góry i nie na stopniach. No i tak 2 minuty i ostatnia rzecz, spuszczamy nogi w dół i znowu wisimy 2 minuty, po prostu sobie wisząc i możemy też zmieniać lewa, prawa jak chcemy, skrót długi, cokolwiek. No więc w sumie 8 minut wiszenia. Jeżeli nam się to uda, no to przechodzimy do ćwiczenia drugiego. Drugie ćwiczenie to po prostu wisimy na jednej ręce i musimy wisieć minutę, ale dodatkowy jest takie utrudnienie, że dziabę kładziemy na jakimś chwycie, chwytamy się i musimy twarzą i tułowiem wisieć prostopadle do tego kierunku naszej dziaby. To znaczy, powiedzmy, dziabę mam tak i wiszę tak,
a nie, że mnie odkręca. No i to jest bardziej, ponieważ to jest minuta, no to nie jest tak dużo, to jest bardziej ćwiczenie na to, czy jestem w stanie ustabilizować kąt, pod którym wiszę przy pomocy nadgarstka. Jak te dwa ćwiczenia mi się udają, no to przechodzimy dalej. Ponieważ teraz przez 8 minut nie będzie się na tym filmie działo nic ciekawego, to ja skorzystam z tej okazji i powiem coś zupełnie niezwiązanego z tym ćwiczeniem, natomiast związanego z tym, co mówiłem wcześniej na temat nieomijania 10 stopnia. Otóż, gdyby przypadkiem moja dobra znajoma, która za moją namową zrobiła swoją pierwszą 11, zanim zrobiła 10 lub 9, słuchała tego filmu i jakimś sposobem, skorzystając z Google Translatora, dowiedziała się, co ja tam mówię, no to chciałem tylko wyjaśnić, że ta droga, którą wtedy robiła, to wprawdzie ma stopień 11, ale to jest bardzo łatwa droga. A po drugie, myślę, że ze względu na trudności skalne, które ona robi, była wystarczająco dobrze do tego przygotowana. No i ostatecznie po prostu to było zupełnie ok. Ale w normalnych warunkach nie polecam tego. No tutaj mam taki guzik, że mogę coś nagrać jeszcze podczas tego, jak tam widać, jak wiszę. Szczerze mówiąc, nie mam zupełnie nic do powiedzenia na ten temat, ale tak głupio się czuję, że po prostu nie ma żadnej treści, a jest po prostu sam obraz. Nie wiem, co z tym zrobić. No zaraz prawdopodobnie po 2 minutach będę wchodził w 4, więc jakieś będzie większe zróżnicowanie. No tutaj po prostu wiszę, no nic się nie dzieje, ale no na tym polega to ćwiczenie, że się po prostu wisi, nic się nie robi i trudno to jakiś chytry komentarz po prostu. No wisi się i się nic nie dzieje, no. Się wisi, no. Może zaraz coś, ale tak ogólnie to się wisi. No i to nie tylko teraz, no po prostu przez całe 8 minut tutaj w gruncie no jest 4. No to teraz będzie trochę ciekawiej, ale zdradzę wam, że nie bardzo. To wciąż nie będzie ciekawe. 9. Także no nie wiem, jak chcecie to dokładnie obejrzeć, jak to się wisi, no to oglądajcie, ale tak ogólnie no to możecie przewinąć to 8 minut, bo no po prostu o 4 po prostu niewiele z tego wynika. No może tutaj na przykład spuściłem rękę w dół. To jest taki sposób trochę restowania. Normalnie ludzie zwykle tą dziabę zawieszają sobie na barku, czasem na kolanie, czasem na udzie, czasem biorą w zęby i wtedy strzepują ręce. Ja tak coraz rzadziej robię w sumie, bardziej po prostu spuszczam rękę w dół w ten sposób na kilka sekund i potem wracam z nią do góry. I to mi zwykle wystarcza. Trochę to też bardziej elegancko wygląda, niż tak po prostu wisieć w jednym miejscu i trzepać, i trzepać, i trzepać. To tak spuścić sobie na chwilę i wrócić do góry, no to lepiej wygląda. Musicie przyznać. Ale to nie jest wymagane w tym ćwiczeniu. W tym ćwiczeniu właściwie wymagane jest tylko to, żeby po prostu 8 minut wisieć. I myślałem, że po prostu ten film dać na pół ekranu, a na drugie pół dać już kolejne ćwiczenia, ale nie znalazłem takiej opcji w tym wideoedytorze, a nie chciałem szukać innego tylko dlatego, bo poza tym jest dosyć wygodny. Już prawdopodobnie dochodzimy do połowy, czyli jeszcze zostało bardzo dużo. Tutaj już wyszedłem z 4 i będę po prostu wisiał na dziabie i nogi miał oparte o pionową belkę na suficie. No i tak po prostu wiszę, no.
Tę dziabę mam tak, że ona jest między nogami, w sensie lewa noga jest po lewej, a prawa po prawej, a że są dwie dziaby i zmieniam, no to te nogi też zmieniam. To nie jest jakiś sekretna technika, no tylko dzięki temu trochę łatwiej się stabilizuje brzuchem. A teraz puściłem jedną nogę, widocznie nie była potrzebna. No to już jak chcecie to robić, no to nie ma... Chodzi tylko o to, żeby mieć nogi do góry, bo to trochę jest jednak inna pozycja niż jak się ma nogi w dół. Trochę łatwiejsza może dla ścisku, bo łatwiej zmienić ręce, lewą na prawą, nie jest to problematyczne, ale z drugiej strony może trochę trudniejsza, bo te nogi trzeba trzymać po prostu trochę inne, no. Na tym polega to ćwiczenie, że są 4 różne rodzaje wiszenia. Niby wszystkie podobne, ale troszkę minimalnie inne. No już naprawdę nie wiem, co o tym powiedzieć. Nie wiem. Tutaj zaraz zacznę opuszczać nogi, więc będzie jeszcze trochę inaczej. I zaczynam tak, że trzymam lewą rękę na skrócie. Teraz prawą dokładam też na skrócie, a później będę trzymał na długim. Ale to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby 8 minut wytrzymać tym właśnie 4 rodzajami wiszenia w dachu. Każdy jest troszeczkę inny, bo jest trochę inna pozycja, ale ogólnie są podobne. No i ogólnie najbardziej pracuje ścisk oczywiście. Jeżeli na samym początku nie jesteście w stanie wisieć 8 minut, to nie załamujcie się. Dobra wiadomość jest taka, że ta wytrzymałość bardzo szybko przychodzi. Więc jeżeli spróbujecie po raz pierwszy i uda Wam się wytrzymać 6 minut, no to znaczy, że już jesteście całkiem blisko. Bo 2-3 tygodnie poćwiczycie codziennie, może co drugi dzień i 8 minut zrobicie. No jeżeli za pierwszym razem Wam wyjdzie 2 minuty, no to nie jesteście blisko. To zajmie może z pół sezonu, żeby dojść do takiego poziomu. Ale to też nie ma się co poddawać. Jeżeli coś zajmie pół sezonu albo nawet cały sezon, no to znaczy, że zdecydowanie da się do tego poziomu dojść. No i to już zaraz chyba będzie 8 minut. Jakieś 15 sekund może. Już bardzo niedługo. O. I jest! I tutaj zademonstruję, jak nie robić, to znaczy nie obracać się, tylko dłonią i przed ramieniem stabilizować pozycję tak, żeby wisieć prostopadle do kierunku dziaby, czyli powiedzmy równolegle do hipotetycznej skały, która byłaby przed nami. W moim przypadku patrzę na drzwi garażowe i tutaj w tym ćwiczeniu, mimo że wygląda podobnie do poprzedniego, że tak po prostu sobie wiszę, to jest to ćwiczenie dużo trudniejsze, bo po pierwsze nie mogę zmieniać ręki, ale co ważniejsze, tą ręką cały czas muszę pracować, żeby wisieć przodem do przodu, a nie przodem w bok. I tutaj widać, że tak dziwnie ustawiłem nogi, to właśnie jakaś taka desperacka próba, żeby się jakoś utrzymać przodem do przodu. O, i chyba zaraz będzie minuta. Jest. Super. No i ćwiczenie numer 1. Dołożenie ręki do dziaby. Bardzo często będziemy nadawać w sytuacji, kiedy wisimy na jednej ręce i musimy dołożyć drugą. Musi nam to sprawnie wychodzić. Także zaczynamy tak.
I tak standardowo 6 razy na każdą rękę. Kolejne to będzie ćwiczenie na brzuch. Dziaby wiszą w jednym miejscu, a nogami będę sięgał pół metra dalej i metr dalej na przemian. To wygląda tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, dobrze było 10 powtórzeń, czyli w sumie 40 razy podnosimy nogi. Raczej nie w ciągu, raczej może na 2 to rozbić albo 3. Dla wspinaczy skałkowych to nie będzie żaden challenge, ale jak ktoś się tylko tryhardolowo wspina, no to musi to ćwiczyć. Po prostu wiszenie na chwytotablicy na 3 i 4 palcach, na dosyć dobrych chwytach, czyli poczwórnym takim i potrójnym. No i po parę 10 sekund, to po to, żeby się przyzwyczaić do sytuacji, kiedy przez chwilę musimy wisieć na tylko kilku palcach, zanim dołożymy dziabę, znaczy rękę i zyskamy znowu bardzo dobry chwyt. Ostatnie ćwiczenie siłowe na dzisiaj to ćwiczenie siły ścisku. Będziemy wisieć po prostu na takich kołkach. Wiszenie na dziabach jest dobre do wyrobienia wytrzymałości, natomiast żeby ćwiczyć siłę przy pozycji podobnej do pozycji ustawienia dziab, kołki takie drewniane są dużo lepsze. Te mają chyba 2,5 cala średnicy. To, ile będziemy w stanie wisić, zależy i od średnicy, i od dokładnie od kształtu, no i siły tarcia, to znaczy współczynnika tarcia. Także po prostu wisimy. Te moje kołki akurat rozszerzają się na dole, oferując taką możliwość, że jedną ręką trzymam na grubszym, a drugą na cieńszym i w ten sposób ćwiczę trochę inne ustawienie. Czy cały czas ćwiczycie wpinki w dziwnych sytuacjach? Jeśli nie, to zobaczcie, co przydarzyło się pewnemu doświadczonemu wspinaczowi podczas próby on-site'u na drodze 11-kowej. Dzisiaj nie będzie ćwiczeń stricte technicznych, natomiast będą ćwiczenia na poprawienie dynamiki i płynności ruchu. Dotąd byliśmy w stanie robić ruchy statycznie. To było bardzo cenne, szczególnie na drogach siódemkowych, gdzie bardzo często zdarzają się bardzo trudne ruchy po bardzo małych chwytach. Na drogach jednostkowych natomiast będzie się bardzo często zdarzała sytuacja odwrotna, że statycznie niektóre rzeczy się zrobić nie będzie dało. Dodatkowo, mając lepszą dynamikę, będziemy umieli pokonywać największe trudności dużo mniejszym nakładem energii. To pozwoli nam lepiej restować. No i teraz zobaczmy sobie taki przykład sytuacji. Powiedzmy, jestem sobie tutaj na drodze i mam do zrobienia bardzo długi ruch. O! Ruch niby zrobiłem, ale nie wiem, jak wyciągnąć dziabę, bo tutaj się nie da zahaczyć, tu się nie da stanąć, tutaj sobie stanę, ale wciąż jest jakoś trudno, tutaj no nie wiem, co zrobić. W końcu może wejdę w czwórkę. O, też nie wiem, co dalej. No, nie jest to dobra sytuacja. Nawet jeżeli uda mi się w końcu jakoś z tego rozplątać, to całe szukanie stopni zajmie mi bardzo dużo czasu. Jednostkowy wspinacz poradziłby sobie następująco. Druga sytuacja, o której powiemy, to jest sytuacja, w której dokładamy dziabę do chwytu celem podciągnięcia się i zrobienia dynamicznego ruchu do góry. W niektórych miejscach, na przykład w Janówku, dokładanie dziaby do tego samego chwytu jest raczej słabym pomysłem, bo mogło się zaklinować. Trzeba mieć bardzo dobre wyczucie, kiedy wolno, a kiedy nie wolno. Bardzo często jest tak to się układa, że
Drugą dziobę możemy dołożyć obok tej pierwszej, a nie w tym samym miejscu. Powiedzmy na jakimś słabszym chwycie, któremu nie zaufalibyśmy na tyle, żeby go obciążyć całym ciałem, ale jako poprawkę on może nam posłużyć bardzo dobrze. No także na przykład jestem w takiej pozycji, chcę sięgnąć wysoko do niebieskiego chwytu, dokładam i dynamicznie sięgam. Sytuacja analogiczna, ale trochę inna jest wtedy, kiedy muszę sięgnąć do podchwytu. Wówczas nie mam takiej możliwości, żeby dołożyć i dynamicznie sięgnąć i włożyć na podchwyt, bo muszę dziabę trzymać odwrotnie od samego początku. Wówczas ta dynamika ruchu wygląda następująco. Sięgnięcie dynamiczne nie musi wcale polegać na tym, że rzucamy się do następnego chwytu krzycząc sa i może trafimy, może nie. Może być również tak, że sięgnięcie dynamiczne będzie polegało na tym, żeby dynamicznie wejść w pozycję, którą jesteśmy w stanie już potem statycznie utrzymać i wtedy spokojnie sięgamy do chwytu, tak, żeby mieć pewność, że do niego trafimy. Kolejną kwestią jest zmęczenie przedramion. Oczywiście wspinając się cały czas w takiej pozycji, będą nam się męczyć przedramiona. Klasyczną metodą radzenia sobie z tym jest po prostu strzepywanie rąk. To znaczy wisimy na jednej ręce, strzepujemy drugą, potem zmieniamy i tak dalej. To strzepywanie może trwać bardzo długo, a na drogach trudnych jest zwykle dużo do przejścia w trudnym terenie. To strzepywanie zajmuje dużo czasu, to po pierwsze, a po drugie, po 30-40 minutach nie wiadomo już w sumie, czy to coś daje, bo męczą nam się wszystkie inne mięśnie. Dlatego staramy się na trudnych drogach przemieszczać sprawnie i minimalizować konieczność zatrzymania się, żeby strzepnąć ręce. Podstawową techniką do tego jest to, że ponieważ niezależnie od wspinacza, jeżeli wspinacz będzie wisiał ciągle 30 minut w takiej pozycji, no to krew mu odpłynie od rąk. Dlatego polecam opuszczać ręce w sytuacji, wtedy w każdym momencie, kiedy nie są nam potrzebne te ręce na górze. Zademonstruję teraz dwa sposoby przejścia jednego bouldera. Jeden klasyczny ze strzepywaniem i drugi zoptymalizowany.
druga, płynniejsza wersja. Różnica polega tylko na tym, że za pierwszym razem próbowałem odpocząć ile się da, a za drugim razem próbowałem po prostu efektywnie przemieszczać się ku kolejnemu chwytowi. Paradoksalnie za drugim razem zmęczyłem się mniej, a boulder pokonałem ponad 2 razy szybciej. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na wyrobieniu sprawności i szybkości. Znajdujemy sobie w miarę łatwy boulder na poziomie M8, M9 i staramy się go jak najszybciej przejść, najlepiej wielokrotnie. To jest ćwiczenie, do którego powinniśmy wracać dosyć często, także z czasem zoptymalizujemy sobie ruchy i po prostu staram się go przebiec. Uważny czytelnik na pewno zauważy, że fragment tej sekwencji występował już w poprzednim odcinku, w którym tłumaczyłem, jak planować kolejne ruchy. Wtedy ten sam fragment zajął mniej więcej 3 do 4 razy dłużej. No, a teraz niby niepoprawnie, to znaczy często sięgałem w sposób trudniejszy niż najłatwiejszy sposób, ale pokonałem to znacznie szybciej i prawdopodobnie mniej się męcząc. Kolejną ważną rzeczą do ćwiczeń jest sytuacja, w której nie mamy stopni na skalę, ale skała jest i musimy się od niej odepchnąć, żeby zrobić kolejny ruch. To wymaga specyficznych mięśni pleców, no i niestety musimy to ćwiczyć po prostu. Na przykład tutaj nie mam stopni, mam tylko taką pionową kolumnę, no i po prostu stawiam nogi na tej kolumnie, chwytam dziaby, no i się odpycham. Odpycham się nogami. I zrobiłem ruch. Teraz przechodzę na drugą kolumnę. I znowu tylko się odpycham. Następne ćwiczenie jest ćwiczeniem bardziej psychicznym niż siłowym. Będzie polegało na ćwiczeniu sytuacji, w której ruch możemy spróbować zrobić tylko raz. To znaczy, jeżeli nam się nie uda wcelować w kolejny chwyt, to wahadło, któremu będziemy poddani, sprawi, że wypadniemy z poprzedniego. To się często zdarza w sytuacji, kiedy jesteśmy na jakiejś takiej małej krawędźce. Musimy wykonać bardzo długi ruch
No i nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co się stanie, jeżeli nie dosięgniemy. Ja tutaj sobie zrobiłem następujący ruch. Otóż zaczynam z takiej oto krawątki. Widzimy, że ona wygląda na w miarę dobrą, ale jednakże jeżeli ją pociągniemy za bardzo w prawo, no to wylatuje. Jeżeli ją pociągniemy w dół, bo się nie utrzymamy na stopniach, no to wylatuje. Tutaj jeszcze, żebyśmy mieli zrozumienie, pod jakim kątem to jest, no to jest prawie pionowo. A drugi chwyt to jest chwyt bardzo podobny, znaczy identyczny do tego, czyli taka ledwo aluminiowa krawątka, tylko ta, do której będę sięgał, jest o tutaj. O. Także bardzo trudno w nią trafić, ale co więcej, to jest tak zorganizowane wszystko, że kiedy sięgnę, kiedy w ogóle dotknę tego chwytu górnego, to ten dolny, to dolna dziaba jest w takim ustawieniu, że ostrze podnosi się z tego wyżłobienia. Także no jest tylko jedna szansa, dlatego jeżeli w ogóle dotknę tego chwytu, jest dosyć marna szansa, że uda mi się na nim utrzymać, ale jeżeli w ogóle go dotknę, no to znaczy, że naprawdę próbowałem, bo wyjedzie mi dziaba z dolnego chwytu. No to zobaczmy. Na koniec jeszcze odpowiem na nurtujące Was pytanie, czy to, co robiliśmy, wystarczy, aby zostać dobrym wspinaczem jedenastkowym. Otóż odpowiedź niestety jest: nie wystarczy, trzeba się wspinać po prawdziwej skale, bo poziom 11 jest poziomem rozmaitych trudności i do każdej z tych trudności trzeba się przyzwyczaić i wyrobić sobie sposób ich pokonywania. Natomiast z dobrej wiadomości, jeśli chodzi o trening, no to to, co robiliśmy, wystarczy. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. To będzie ostatni już odcinek, w którym będzie trudniej.